Dzień dobry, bądź dobry wieczór, jeszcze nie, dzień dobry. Nazywam się Mirek, Maken, Dzięciołowski. Witam Was serdecznie na projekcji filmu I Get Knocked Down. Filmu, który pokazywany był już w Polsce, ale nie był jeszcze pokazywany w Łodzi, więc mam nadzieję, że będzie to dla Was jakieś ciekawe odkrycie i ciekawa historia. Związana oczywiście z zespołem Chumbawamba, ale póki co to chciałem przedstawić Wam dwójkę ludzi. Sophie Robinson, reżyserka tego filmu. Sophie, welcome to Łódź. I Dunstan Bruce z zespołu Chumbawamba, wokalista, instrumenty perkusyjne, on dziś jeden z bohaterów tego filmu. Żeby Was wprowadzić w ten film, to jest trochę niewygodna sytuacja, bo rozmawiamy przed filmem, a nie po filmie. W związku z tym nie mogę zdradzić tu pewnych rzeczy związanych z pomysłem na ten film, czy z jego treścią. Ale generalnie kilka słów na temat tego, jak doszło do powstania tego filmu. Chyba od tego trzeba zacząć. First, I don't want to let people know too much before the screening, because we talked before, not after the screening. So let's start with the idea of the movie. When this idea was born and what was the ignition point to make this movie? Are you going to translate my answer? Yeah, I think I will. Okay. I originally wanted to make a film about what you could do as a political band when you enter the mainstream. So it was about the idea of what happened around tub thumping being a hit around the world. So I wanted to make a film about, was it possible to have any influence or to change the world, or can you make a difference when you enter the mainstream? Głównym powodem dla mnie zrobienia tego filmu była opowieść o tym, co staje się z zespołem, który wywodzi się z undergroundu, a osiąga sukces. Oczywiście tytuł tego filmu, I Get Knocked Down, to jest fragment tekstu największego przeboju Chumbawamby, Tub Thumping, który rozsławił ten zespół na całym świecie i był de facto jedynym takim wielkim hitem tego zespołu. I cała sytuacja związana właśnie z tym, jak undergroundowy zespół zaczyna robić komercyjną karierę i jak ten fakt może wykorzystać. But then it all changed when Sophie got involved. A potem wszystko się zmieniło w momencie, kiedy zaangażowała się w ten projekt Sophie. So maybe Sophie should explain what happened next. Sophie. I was introduced to Dunstan through a mutual friend who's an editor who edited a film that I'd made before. And to make that film before, I'd done quite a successful crowdfunding campaign to pay for the film. So originally, Dunstan got in touch with me and asked me if I would help him do the crowdfunding campaign and raise money for his film. Sophie z Dunstanem spotkali się poprzez wspólnego znajomego. Dunstan próbował robić kampanię crowdfundingową związaną z finansowaniem tego filmu, a Sophie już miała doświadczenia wcześniejsze związane ze zbiórką pieniędzy na jej wcześniejszy film. And it's really hard to do a crowdfunding campaign and raise money for a film. So I told him that if I was going to do that, I needed to be involved in the film as well and not just help him raise the money. Jako że bardzo trudno jest zrobić zrzutkę finansową na produkcję filmu, to Sophie powiedziała Dunstanowi, że jeżeli ona ma prowadzić taką zbiórkę, to ona chciałaby też być w ten film jakoś zaangażowana szerzej. And then I asked him to give me a page about what he thought the film was about, so that I could read it to see if I thought it was worth joining in with him. Poprosiła go o to, żeby na jednej stronie papieru sprecyzował po prostu, o czym jest ten film, żeby ona upewniła się, że warto w to wchodzić. And I read his idea for the film and it made me laugh out loud in a good way. And I didn't know the backstory of Chumbawamba as well as a lot of people here might do and who know the band. And I just thought it was an extraordinary story, but also a funny story, and I thought the way he wanted to tell the story was really interesting and really engaging, and so then I was in. Gdy przeczytała tą ideę, to wybuchnęła śmiechem i podobał się jej pomysł na zrobienie tego filmu, idea, która za tym stała, a wcześniej
podobnie jak zapewne niektórzy z was, nie miała zielonego pojęcia o zespole Chumbawamba i o szczegółach związanych z tą grupą. What that meant when Sophie got involved is that she widened out what the film was about, and we discussed the idea of having a contemporary element to the film. So it wasn't just about the past, that it had to be about the present as well. And so the story changed to be more about my journey from where I grew up to being in Chumbawamba to then what I did next. So it became more. To, co wprowadziła Sophie w ten film, to było rozszerzenie jakby koncepcji scenariusza. Nie tylko opowieść o tym, co było w przeszłości, ale również o związki z teraźniejszością, o tym, co dzieje się obecnie, czy jakie są też konsekwencje tego, co wydarzyło się w przeszłości na teraźniejszość. That was the story. Kinda, yeah. Dunstan, now question to you. Do you feel an anarchist, and what does it mean to you? As Chumbawamba is a band which is very often associated with anarchism or anarchist view in music, in lyrics. I still feel totally connected to those ideas of anarchism and what Chumbawamba believed in and stood for back then. I think what has happened as I've got older, I've found different ways of expressing my politics, whether that's through having another band, Interrobang, or doing the one-man show, or making the film. I think it's all different ways of still expressing my anger at the world and wanting to still express those ideas of anarchism, but at the same time being totally open to working with a lot of other people who might not necessarily hold the same political views, but where we feel as though we're part of the same community. Jak to jest być anarchistą, zapytałem Dunstana, ponieważ zespół Chumbawamba oczywiście kojarzony jest z takim anarchistycznym duchem w tekstach i w działalności. Powiedział, że po wielu latach ciągle się czuje związany ciągle z tymi ideami, natomiast rozszerzyło się jakby dla niego pole oddziaływania i pole promowania tych idei o dodatkowe historie typu film, typu zespół Interrobang, który dzisiaj zobaczymy na Soundedit, czy o taki one-man show, który on też teraz, taki monodram byśmy powiedzieli po naszemu, który prezentuje również na scenie. Sophie, and about you. What attracted you in Chumbawamba? If you don't come from a punk scene or from the anarchist scene, I think many people just look at this and think, oh, they are dirty punk rockers living in a squat, nothing interesting for me. What attracted you in this story? I think I grew up somewhere where actually there were a lot of anarchists around me, and I didn't realize they were anarchists. It was just the way the town I grew up in. And then, you know, I moved to London when I was 17, and that world was left behind. And there was, when I was, you know, reading the idea of the film and learning more about the band, I suddenly recognized these people from my own past, and the things that they believed in were the things that I believe in. And it just, I'd ended up working in, you know, film and television, and with the groups of people who are very there's some anarchy, but not a lot. And I just was drawn to it because it just reminded me so much of my past, and actually all the things that I believed in. And just before it, I'd just done another music documentary with a very mainstream band, and a very famous band. And I went into that thinking that, you know, it would be all rock and roll, and, you know, and it wasn't. It was just mainstream and boring, really boring. And so I just thought there was, you know, this is a group of people who were doing things in the 80s that my children, who are teenagers now, are doing now, and they think it's new. And it was sort of to try and say, look, you know, these guys were
vegetarian and they were supporting LGBTQ rights and they were doing things, fighting against the class system. It's not new now. It's, it's been around. So, yeah, it was sort of going Co back to tacy that. ludzie jak Sophie, która pochodzi z innego środowiska, odkryła ciekawego w tej historii Chumbawamby, anarchistów z Leeds. Ona sobie zdała sprawę z tego, że wielu ludzi, którzy ją otaczali wcześniej, to byli anarchiści, tylko ona sobie nie zdawała z tego tak do końca sprawy. I w chwili obecnej, gdy młodzież stara się walczyć o takie rzeczy jak prawa zwierząt, wegetarianizm, prawa środowisk LGBT, to wydaje im się, że oni są jacyś pionierscy w tej dziedzinie, a się okazuje, że to wszystko już kiedyś właśnie było za sprawą takich ludzi jak Dunstan i jego ekipa z zespołu Chumbawamba. Dunstan, after years, do you regret something what you have done with Chumbawamba mostly, I mean? No. Zapytałem się Dunstana, czy po latach żałuje czegokolwiek, co oni wtedy zrobili, i się okazuje, że nie, że to... I mean, in a way, I don't think you can live your life regretting stuff. I mean, you just have to think, okay, that happened and I did that, you just got to move on. You just got to keep on going. I think what I've Nie always można tried to żyć do is move żałując forward. czegokolwiek. Look forward all the time. Trzeba patrzeć po prostu do przodu. To życie nie jest do tego, żeby żałować czegokolwiek, co się zrobiło, i on niczego z tych wszystkich dokonań nie żałuje. What are the opinions after this movie? I mean, what is the general opinion of the people who view this movie? Was there something of the reactions of the audience after the movie surprising for you both? Something you didn't expect to hear? I think because before people started seeing the movie, we were trying to get mainstream broadcasters interested in the movie, and it's been a very difficult film to get the mainstream interested in because it's not a mainstream film. It hasn't been made in a mainstream way. The story's not mainstream, and so my concern was that the audiences would not understand it, and had we made something that was too anarchic or not, not sort of traditional enough for, and the audiences have been incredible and the reaction has been incredible. So we've been taking the film around film festivals, and when we sit in a room with the audiences, all the feedback, I mean, maybe there's people who don't like it, but they don't come and tell us. The people who like it come and tell us, so that's great. But that's made us keep going with it and still trying to get it out there, even, if it's places like this where it's not those mainstream audiences, because you just realize that it's so hard to make music documentaries today, and, any music documentaries. And if you make a music documentary about a band who are punks and anarchists, it's even harder, especially when they're just, it's mainly men, even though there were women in the band, but because the film is more about Dunstan, it's really tough. So, but what's been brilliant is the audience reaction. We've had wonderful conversations with people, brilliant feedback, brilliant discussions afterwards. People, coming up to Dunstan and say, I think for you, I mean, you can talk more to that about, the effect that Chumbawamba had on audiences back in the 90s that they didn't even realize they had. So it's been extraordinary actually. Najpierw przetłumaczę Sofii, zapytałem się ją, czy było coś takiego zaskakującego w reakcjach publiczności po projekcjach tego filmu, czego się nie spodziewali usłyszeć. I ona stwierdziła, że bardzo ciężko jest dotrzeć do mainstreamu z tego typu opowieścią, z opowieścią o punkowym, anarchistycznym zespole. I sposób też zrobienia tego filmu to nie jest taki sposób mainstreamowy, który byłby bardzo łatwo, że tak powiem, łyknięty w cudzysłowie przez publiczność. A okazało się, że film pokazywany w różnych kinach, na różnych festiwalach filmowych wzbudza naprawdę bardzo dużo pozytywnych reakcji ze strony ludzi, bardzo dużo entuzjazmu, którego chyba nie do końca się tak spodziewali. I w dodatku jeszcze pokazuje, jak bardzo ważny był to zespół dla wielu ludzi w latach 90. przede wszystkim. You, Dunstan, you want to comment something?
I would just like to add to what Sophie said is when we came to Warsaw in May and showed the film at Millennium Docks Against Gravity. And part of the film is, part of the idea of the film is like, did we make a difference? Did we change anything, in all that time? And that experience in Warsaw was really, really emotional for me in particular, because I had people coming up to me who were saying, I was at those shows in the 90s when Chumbawamba came to Poznan or Zagorzelec, whatever. Yeah. Zgorzelec. And it was people coming up and saying, look, no, you made a difference. You changed my life. You made a difference. And that is just like a remarkable, feeling. And it was really humbling being at that film festival and having people responding to the film in a really positive way. It was lovely. Dunstan wspomina pierwszą wizytę i pierwsze projekcje polskie w maju na festiwalu Millennium Dog Against Graffiti w Warszawie, kiedy on spotkał mnóstwo ludzi po tych projekcjach. W tym filmie jednym z głównych takich pytań to jest to, czy ta działalność cokolwiek zmieniła, czy ten zespół miał jakiś wpływ na ludzi. I okazało się wtedy w Warszawie, że po prostu dziesiątki ludzi przychodziło do niego z potwierdzeniem tego, że Chumbawamba zmieniła ich życie, miała na nich bardzo duży wpływ poprzez swój przekaz, poprzez swoją działalność. Okay, I think we should show the movie to the people. Myślę, że powinniśmy już pokazać wam ten film. Życzę wam miłego oglądania. Thank you very much for these few words. Thank you. And let I'd people like to watch thank it. everybody for coming to see the film as well, and I really hope you enjoy it as much as we enjoyed making it. Mamy nadzieję, że będziecie mieli z tego dużo radości, podobnie jak my mieliśmy dużo radości z robienia tego filmu. No i dzisiaj koncert, and we invite people for your show tonight. I zapraszamy was również wszystkich na koncert Dunstana dzisiaj wieczorem z zespołem Interrobang. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Sophie Robinson, Dunstan Bruce. I teraz film I Get Knocked Down. Zapraszamy, dziękuję.